Siemano, witajcie na kanale Starterku, gdzie zajmujemy się poradami dla osób początkujących w Dragon Ball Super Card Game. Jeżeli ze względu na przerwę nigdy Cię tutaj wcześniej nie było, jesteś tu właśnie pierwszy raz o mnie usłyszałeś, tak, tutaj zajmuję się karcianką, tutaj zajmuję się poradami dla osób początkujących przede wszystkim. Zdarza nam się nagrywać deck profile, zdarza nam się również nagrywać jakieś walki turniejowe lub relacje z turniejów. Wybaczcie tę małą przerwę, ale były rzeczy, które trzeba było po prostu uporządkować zawczasu. Teraz z okazji powrotu po tej krótszej lub dłuższej przerwie chciałbym w końcu przedstawić Wam deck, który obiecałem i Wam i sobie od długiego czasu. Jest to Starterku, od którego zresztą się wzięła nazwa kanału, czyli pierwszy starterowy Goku, o którym tak się po prostu potocznie mówiło, właśnie tak się na niego mówiło, Starterku. Obiecałem ten deck i sobie dawno temu i Wam też już od jakiegoś czasu i ciągle brakowało mi do tego pomysłu, ciągle brakowało mi też do tego miejsca, żeby coś więcej z niego wykrzesać, coś ciekawego, ponieważ w ciągu paru ostatnich tygodni nastąpiło trochę zmian co do zasad ogólnych karcianki, o których sobie będziemy mówić przy oddzielnych odcinkach. W końcu udało się wpaść na taki pomysł, z którego faktycznie jestem zadowolony. Ten deck z tym liderem faktycznie wydaje mi się być fajny. I tak, to oznacza właśnie, że od teraz deck profile, przynajmniej te mojego autorstwa, nie będą pokazywane za pomocą kart fizycznych, tak jak uparcie robiłem to do tej pory. Będę w zdecydowanej większości przynajmniej pokazywał je w taki sposób za pomocą komputera, po to, żeby też te deki były trochę szybsze, trochę aktualniejsze, też żeby być może trochę bardziej na bieżąco i z Wami, i z kartami, bo wcześniej zawsze byłem po prostu ograniczony tym, że musiałem coś zamówić, albo coś kupić, albo zwyczajnie wylosować. Teraz te rzeczy testuję po prostu bardziej komputerowo, za pomocą deck profile, za pomocą Untap. I właśnie po tych kilku zmianach w zasadach gry oraz po kilku metodach prób i błędów uważam, że nareszcie mam takiego starterku, taki deck z tym niebieskim Goku, z jakiego ja przynajmniej osobiście na chwilę obecną jestem zadowolony i uważam, że faktycznie można go pokazać światu. I tak, tutaj zajmiemy się tym liderem, który nie jest odświeżony, specjalnie dlatego, ponieważ jakby po pierwsze, jak już wspomniałem, tego lidera obiecałem dokończyć. No a poza tym jest to lider, którego jeżeli idziecie z nim na jakiekolwiek spotkanie, czy tym mniej, czy bardziej turniejowe, czy z kimkolwiek powalczyć, jest to lider, którego prawie nikt się nie spodziewa, a który nadal potrafi napsuć mnóstwo krwi. Dlaczego? No to właśnie przejdźmy może do sedna. Na froncie lidera mamy Super Saiyan God i jego auto brzmi: kiedy ta karta atakuje, wybieramy jedną niebieską energię i zmienimy ją do Active Mode. To oznacza, że praktycznie cały czas mamy możliwość, żeby jakakolwiek karta, no przynajmniej niebieska, była w Active Mode. To znaczy, że zawsze mamy dostęp do jakiejś energii. Na przykład w trakcie combo możemy dołożyć od razu coś, co daje nam 10 000 power i przywalić przeciwnikowi naprawdę silnym ciosem. Awaken robimy na tym, kiedy mamy 4 karty życia lub mniej i dobieramy 2 karty. Po Awakenie mamy Super Saiyan God, Son Goku, Soul Striker i Permanent. W trakcie naszej tury, jeżeli mamy 5 lub więcej energii, ta karta ma plus 5000 power. A oto nie jest aż tak trudno, jak nam się dzisiaj może wydawać. Wtedy to w momencie, kiedy karcianka ruszała, normą było to, że na stole leżało jakby 7 kart energii i to było znacznie łatwiej osiągalne, ale tym liderem będziemy się długo bronić, długo będziemy też denerwować przeciwnika tą naszą jakby ciągle podnoszącą się energią i pobieraniem kart. W związku z tym tutaj jest to możliwe, żeby to jeszcze jedną, 2 tury faktycznie mieć ten bonus w postaci 5000 power. Oraz auto, kiedy ta karta atakuje, pobieramy jedną kartę i wtedy wybieramy 2 karty energii niebieskie i zmieniamy je do Active Mode. Super fajna sprawa, nieważne już ile mamy życia, po prostu kiedy jesteśmy jako Awaken, mamy wtedy już zawsze 2 karty energii w Active Mode. Daje to tyle możliwości. I przejdźmy może do takiej największej zmiany, największej nowości w karciance i również w tym deku. A więc tak, przechodzimy do karty Unison, czyli tej właśnie nowości, dzięki której
ten deck, nie tylko zresztą ten deck faktycznie zyskał niezłego kopa. Gogeta Pursuit of Power jest to karta, którą znajdziemy w 12 starterze. Permanent. Jeżeli naszym liderem jest niebieski Saiyanin i mamy niebieskich Saiyan na polu walki w Rest Mode, nasz lider nie może otrzymywać obrażeń od ataków przeciwnika. Także to działa prawie tak dobrze jak Deadly Defender. Z tym, że jest to karta Unison. Czym jest w ogóle karta Unison? Jest to karta, której koszt jest dowolny, wręcz zależny od nas. O więcej szczegółów powiem o Unisonach jakby w oddzielnym odcinku. Jeżeli on już jest nagrany, to kliknijcie w prawy górny róg ekranu. Mamy Activate Main bez potrzeby dodawania kolejnych kanterków. Wybieramy jednego lidera lub kartę walki, zmieniamy go do Rest Mode i dodajemy wtedy marker do tej karty. Myślę, że to może się całkiem przydać, szczególnie, że drugi Activate Main odejmuje 2 kanterki. Pobieramy jedną kartę, wybieramy jedną kartę walki przeciwnika z kosztem energii większym niż jego aktualna energia, ignorujemy barierę i odkładamy ją na spód jego deku. Na tym będzie polegał ten deck. Będziemy zarządzać naszą energią w taki sposób, aby ciągle mieć coś aktywnego, ewentualnie żeby mieć jak odpowiedzieć przeciwnikowi na jakikolwiek atak oraz żeby dołożyć jakąś kolejną kartę. Ale to też będzie oznaczało, że będziemy się długo bronić, jednak żeby to robić, będziemy też chcieli pobierać coraz więcej kart, coraz więcej. Zawsze będziemy chcieli coś dobierać i niech to będzie Super Saiyan Blue Son Goku Tenacious Warrior. Za 1 punkt energii dodajemy jedną kartę z naszego życia do ręki i wtedy ta karta ma plus 11 000 power na czas trwania tury. Super sprawa, jest to taki nasz mały Self-Awakener tak zwany, czyli karta, która pozwala nam zabrać, owszem, zabieramy sobie sami życie, ale dostajemy nową kartę do ręki i ta karta, która kosztuje 1 punkt energii, nagle ona nie ma 4000 power, tylko 15 000 power, czyli za 1 punkt energii jest to naprawdę duże dociągnięcie. A pamiętajmy, że naszym liderem to 1 punkt energii, który przed chwilą wydaliśmy, możemy zaraz z powrotem odzyskać, po prostu kiedy atakujemy tym liderem. Drugie auto, kiedy ta karta jest KO, czyli została zabita, sprawdzamy 7 górnych kart z naszego deku i dodajemy jedną niebieską kartę Unison z kosztem Specified Cost 2 do naszej ręki, wtedy tasujemy deck. Specified Cost to jest oczywiście ta kropka obok naszej cyferki, która mówi, że ile konkretnie musimy przynajmniej energii danego koloru użyć. Fajna sprawa ze względu na to, że przeciwnik będzie chciał się nam pozbyć tego Self-Awakenera, a my wtedy wykorzystamy to, żeby jak najszybciej dostać tego Gogetę, który zresztą przed chwilą omawialiśmy. Następną kartą za 1 punkt energii będzie Vegeta, Savior of the Future. Dodajemy jedną kartę z życia do naszej ręki i wtedy ta karta dostaje plus 10 000 power i double strike na czas trwania tury. Ponownie mamy Self-Awakenera, jeżeli nie Goku to Vegeta, ale ponownie dowalamy przeciwnikowi za 1 punkt energii kimś, kto ma 15 000 power i double strike. Jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie tych pierwszych tur przeciwnik nie będzie miał się przed tym obronić. Ale to, co jest jednak ważniejsze, to to, żeby nie stosować tego Vegety na samym początku, a raczej na samym końcu, kiedy przeciwnik prawdopodobnie szykuje się na jakieś ciężkie działa. Zresztą prawdopodobnie w poprzedniej turze wyłożył coś, co kosztuje już 3, 4, 5 punktów energii i nie będzie w stanie, już nie ma żadnej energii zapasowej. My wtedy spokojnie za 1 punkt energii, po pierwsze double strike, po drugie 15 000 power, po trzecie jeszcze dołożymy do tego kilka combo, ponieważ użyliśmy tylko 1 punkt energii na tego Vegetę, jeżeli to dobrze oczywiście rozegramy. Za 2 punkty energii mamy standardowe super combo. O super combo akurat już jest nagrany odcinek, więc zapraszam do kliknięcia w róg ekranu, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. To jest o tyle fajne super combo, że ono zawsze nam dodaje 10 000 power, ale kartę pobieramy tylko kiedy mamy 4 karty życia lub mniej. Kolejna karta, która będzie po prostu doprowadzać przeciwnika w pewnym momencie przynajmniej do szewskiej pasji, a którą też przy naszym liderze będzie dosyć łatwo wyłożyć. Son Goku Striving to be the best.
Jeżeli nim zagramy, przeciwnik nie może atakować kartami z kosztem energii 2 lub mniej. To znaczy, że blokuje na przykład takich Self-Awakenerów, jakich przed chwilą widzieliśmy, takich jak Son Goku i Vegeta, którzy pobierają kartę z życia i dzięki temu mają dodatkowego boosta. No i mamy kolejnego Vegetę. Jeżeli naszym liderem jest niebieski Saiyajin, a wiemy, że jest, ta karta ma Criticala. Za 2 punkty energii, o co nie trudno, wykładamy kartę, która ma 15 000 power i ma Criticala zawsze w naszym przypadku. I teraz przeciwnik znowu będzie chciał się pozbyć tej karty. A kiedy się jej pozbędzie, pobieramy jedną kartę, dodajemy jedną niebieską kartę Unison z kosztem 2 z naszego drop area do ręki. Karty Unison też jest dosyć łatwo zbić, ponieważ tam się prawie nie możemy obronić, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nasz Gogeta zwyczajnie będzie musiał wylądować na drop area, ale właśnie tego Vegetę raczej chcemy zagrać w momencie, kiedy już wiemy, że ten Gogeta się znajduje na tym dropie, albo za chwilę się na nim znajdzie. No i na zmianę chyba idziemy. Kolejny Son Goku. Preface of Recovery Son Goku, karta, która ma barierę, czyli przeciwnik nie może jej wybrać żadnym swoim skillem, w sensie tam taki skill, który wymaga wybrania jakiejś karty. Tego jest bariera, że chroni przed takimi skillami. Tutaj mamy 3 punkty energii, ale tak naprawdę możemy ją zagrać za 1. Znaczy nadal potrzebujemy na start 3 punktów energii, z czego 2 muszą być niebieskie. W momencie, kiedy już zagramy tę kartę, zmieniamy 2 punkty energii do Active Mode z powrotem. Także ostatecznie, jeżeli mamy 3 punkty energii, ta karta kosztuje 1. Tej karty użyłem akurat dlatego, ponieważ kiedy zbudowałem ten deck jakby fizycznie, Preface of Recovery Son Goku został mi resztek innych kart, innych decków. Musiałem coś z nim zrobić, więc próbowałem robić to w taki sposób, aby tego Goku faktycznie gdzieś użyć. Gdzie najlepiej go użyć? No najlepiej właśnie przy niebieskim starterku. Raging Spirit Son Gohan, czyli kolejna dość wiekowa karta. Tutaj jest ona o tyle fajna, że jest to jedna z tych kart, które najbardziej lubię w deckach, o czym już parokrotnie chyba nawet wspominałem. Jeżeli robimy combo za pomocą tej karty, a nasz lider jest niebieski, zagrywamy tę kartę do Resmo. Czyli ponownie zagrywamy coś, co będzie nas kosztowało 1 punkt energii i w dodatku można to zrobić w turze przeciwnika. To oznacza, że kiedy zaczynamy później naszą turę, ta karta już jest jakby za darmo na stole. Powoli przechodzimy do finisherów i tutaj nie będzie chyba zbyt dużym zaskoczeniem, że użyjemy Vegito z Ultimate Boxa, jeśli dobrze pamiętam. Permanent Vegito brzmi: jeśli nasz lider jest niebieski, a nasza karta jest w Rest Mode, ta karta dostaje barierę, a nasz przeciwnik nie może atakować lidera. Ponownie blokujemy przeciwnikowi dostęp do naszego lidera. Najpierw był to Gogeta, teraz jest to Vegito. Jakby widzicie, jak bardzo obronny jest ten deck. Kiedy zagrywamy tę kartę, a mamy 5 lub więcej energii, pobieramy jedną kartę. Ogólnie jedna z lepszych niebieskich kart tutaj jest tak naprawdę w całej grze. Ponownie działa prawie tak jak Deadly Defender, z tym, że jest po prostu lepszy, ponieważ tutaj nie tracimy żadnej mocy w momencie, kiedy jest na przykład tura przeciwnika. Jeżeli macie możliwość, zagrywajcie nawet 4 takich Vegito. No ale teraz karta, której na pewno się już nie spodziewaliście, która jest na pewno dosyć dużym zaskoczeniem. Za 4 punkty energii. Piccolo the Strategist, który ma Criticala, który ponownie ma barierę i w Activate Main. Wybieramy jedną kartę walki przeciwnika z kosztem energii równym lub mniejszym naszej energii i robimy na niej KO. Wtedy jakby negujemy ten skill do końca gry, czyli jest to dosyć taki jednorazowy rzut. I ponownie, dlaczego w ogóle się zdecydowałem na tego Piccolo, a nie na przykład na Vegetę z 4. setu? No w sumie dlatego, podobnie jak w przypadku Preface of Recovery, miałem kartę, powiedzmy to na zbyciu do wykorzystania i uważam, że ten Piccolo jest całkiem dobrą kartą. Może inaczej, uważam, że nie jest tak złą kartą, jak ludzie
po prostu go starają się malować. Za 4 punkty energii mamy Criticala i barierę i 20 000 power. I w dodatku robimy KO na jakiejś karcie przeciwnika, o ile nie ma tam ta karta bariery z kosztem energii równym naszej lub mniej. Jest nasza tura. Żeby zagrać tego Piccola musimy mieć 4 punkty energii, z czego 3 muszą być niebieskie. To oznacza, że przeciwnik też już ma na polu walki karty przynajmniej z 3 punktami energii. Jest coś denerwującego, zagrywamy tego Piccolo, pozbywamy się tej karty, atakujemy naszym liderem, 2 karty przechodzą do Active Mode z powrotem. Prawdopodobnie mamy teraz do wykorzystania 2 punkty energii. Jeżeli dobrze to zagramy z następnymi kartami, w trakcie tej jednej tury będzie możliwe wyłożenie i Piccolo, i tego Vegito, o którym przed chwilą wspominałem. Następna karta to też jakby jeden z moich, moim zdaniem, finisherów. Son Goku Path to the Infinite. Karta, która była w zeszłorocznym Anniversary Boxie za 5 punktów energii. Dosyć drogo, ale możemy ją położyć tak naprawdę za 1 punkt energii. Z tym, że musimy jedną niebieską kartę walki z kosztem energii 4 odłożyć, wrzucić na naszą rękę. I wtedy za 1 punkt energii zagrywamy tego oto Son Goku. Może tak być, że właśnie jeżeli mamy na polu walki Vegito, raczej nie będziemy chcieli się go pozbywać, ale jeżeli w żaden sposób nie podszedł nam Vegito na rękę, a mamy akurat Piccolo i faktycznie jakby trzeba było go zagrać, zagraliśmy Piccolo w następnej turze, za 1 punkt energii wracamy Piccolo, skoro i tak tego skilla do kasowania karty przeciwnika już nie możemy później aktywować, zagrywamy tego Goku. I ten Goku jest nam całkiem, bym powiedział, że potrzebny, no przynajmniej przydatny. Właśnie do tego, żeby już ostatecznie zakończyć tą rozgrywkę, dowalamy, jakby robimy ewolucję za 2 punkty energii i odkładamy jedną kartę z ręki na Droparia. Robimy ewolucję do Ultra Instinct Science Son Goku na karcie z Son Goku z kosztem energii 5 lub więcej. Ten Goku ma zawsze Triple Strike'a. Jego permanent brzmi, że nasz przeciwnik nie może robić combo na czas walki tej karty. W dodatku mamy 35 000 power i kiedy karta ewoluuje do tej karty, wracamy wszystkie karty walki przeciwnika na jego rękę. Przeciwnik nie ma absolutnie co zrobić. Jeżeli nie ma żadnego counter-ataka albo counterplaya, prawdopodobnie wygraliście grę. I zobaczcie, że w tym auto nie ma choose, nie ma tego słówka wybierz. To znaczy, że tutaj bariera na nic się nie zdaje. Tym krokiem dosyć problematycznym jest najpierw wyłożenie tego Goku za 5 punktów energii. Ale jest to możliwe? Jak wspomniałem, jak sami zresztą widzicie, tym liderem macie dużo pobierania kart i macie dużo energii non-stop. Będziecie się nim całkiem długo bronić. 4-5 tur to spokojnie. W 5. turze wykładacie Path to the Infinite i w następnej turze Ultra Instinct Science Son Goku. To jest właśnie jakby cecha tego lidera, że są takie karty, które pod niego fajnie działają. Przeciwnik się tego nie spodziewa, bo zwyczajnie przeciwnik wasz, gdziekolwiek nie zagracie, nie spodziewa się tego lidera. I też nie chcę powiedzieć z góry, że wygracie tym każdy mecz, bo każdy mecz można jakkolwiek spieprzyć, można po prostu, karta może zwyczajnie nie podejść, skille mogą nie podejść, przeciwnik może mieć naprawdę jakiś taki storm, który niszczy nas już w 2. turze. I nawet ta wiecznie aktywna energia na nic się nam tutaj nie zda. Ale jest to lider, który na pewno potrafi napsuć trochę krwi na różnych tak bardziej towarzyskich albo bardziej zawodowych spotkaniach. Jak dodatkowo denerwować przeciwnika? Na przykład za pomocą Unbreakable Super Saiyan Son Goku, który jest to czerwona karta, owszem, ale my tutaj nic jakby innego nim nie będziemy robić niż tylko robić combo, ale jego auto brzmi: kiedy ta karta ewoluuje albo kiedy kombujemy tę kartę, pobieramy jedną kartę i tylko po to ona tutaj nam będzie. Jak wspominałem, chcemy pobierać dużo kart, żeby mieć zawsze czym się bronić. Ten lider dosyć mocno zarządza naszą energią, dużo nam jej daje. Również następne karty, jak zobaczycie, dużo nam dają tej energii, ale jeszcze musimy trochę tych kart pobierać na rękę, żeby móc przeciwnikowi jeszcze trochę dokopać. Dobić przeciwnika czasami trzeba z Double Strike'em, combo za pomocą Faltering Destruction Champa
Za 1 punkt energii 10 000 power i musimy zadeklarować. Pamiętajcie, żeby zawsze deklarować, że macie double strike na atakującą kartę. Jeżeli nie powiecie, przynajmniej na jakimś oficjalnym turnieju, niezależnie od deku, niezależnie od tego, kim jest sędzia, niezależnie od tego, jakiego macie lidera, jeżeli używacie Faltering Destruction Champy i nie zadeklarujecie double strike'a, nie ma double strike'a. Ultra Instinct Goku Kamehameha. Activate Battle. Jeżeli nasz lider jest niebieski, wybieramy jednego lidera albo kartę walki i ta karta wybrana przez nas ma 15 000 power na czas trwania walki. I do tego jeszcze, jeżeli wszystkie nasze karty energii są niebieskie, jeżeli aktywujemy tę kartę, wybieramy jedną rzecz. Albo pobieramy jedną kartę, coś co jest super ważne, o czym ciągle mówię, albo jeżeli jest to tura przeciwnika, wybieramy jedną naszą niebieską energię i zmieniamy ją do Active Mode. No tutaj to jest od lidera starterku, moim zdaniem jest to karta po prostu idealna, jakby pisana pod niego. Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych też kart niebieskich, przynajmniej z kart ekstra. Denerwowania przeciwnika, ciąg dalszy, czyli Senzu, za pomocą którego za 1 punkt energii dodajemy 5000 power w trakcie walki na naszej karcie. Wtedy 2 karty energii zmieniamy do Active Mode. Czyli nie dość, że zyskujemy 5000 power, to jeszcze zyskujemy jedną energię do wykorzystania na dalszy ciąg tury. No i na sam koniec już tylko dobijamy przeciwnika, znaczy w taki sposób, że odbijamy jego atak. Jeżeli nasz lider jest niebieski, stosujemy Dimension Magic, negujemy atak i zmieniamy 2 karty niebieskie, 2 karty energii oczywiście do Active Mode. Możemy w dodatku aktywować tę kartę, tego skilla Counter Attack bez używania energii. Jeżeli mamy 5 kart w dropie, pobieramy jedną kartę z życia do ręki, wtedy nasza energia jest jeszcze w nienaruszonym stanie. Czyli może zdarzyć się tak, że w trakcie tury przeciwnika kończymy tę turę przeciwnika z większą ilością energii niż ją zaczynaliśmy. No i to by było na tyle. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak Wam się podobało, czy ta nowa forma Wam odpowiada, co sądzicie o tym liderze, czy on jest nadal grywalny, czy już od dawna nie jest grywalny. Metodą prób i błędów doprowadzimy ten deck do takiego akurat stanu. Mieścimy się tutaj w limicie 60 kart, w ogóle wykorzystujemy tutaj chyba maksymalny tą pułap, jeśli dobrze pamiętam, ale nadal mamy więcej niż 50 kart. Czyli mamy wszystkie zasady zachowane, czyli jeżeli Wam nie odpowiada którakolwiek karta, na przykład ten nieszczęsny Piccolo, spokojnie możecie go wywalić całkowicie, albo po prostu go zamienić na Vegetę at all costs. Vegeta, który tam ma też naprawdę jest bardzo silną kartą, która też kosztuje zresztą 4 punkty energii, ale tam ten jakby dowalenie przeciwnikowi wiąże się z tym, że musimy dosyć mocny self-awaken zrobić. I to mi się w nim nie podoba. Znaczy, no, to jest taka restrykcja, żeby po prostu nie używać go oczywiście zbyt dużo, zbyt często. At all cost Vegeta, nie wiem ile teraz kosztuje, ale był taki czas, że potrafił kosztować 80 zł za sztukę. No. I dzięki zmianie formy Deck Profile, czyli na taką zdecydowanie bardziej cyfrową, mógłbym Wam zaprezentować deck również z tym Vegetą, ale moim zdaniem nie sztuka jest jakby dowalić jak najwięcej najsilniejszych kart, bo DBS Decks na to pozwala. W jakiś sposób musimy czerpać fan z tej gry, a w momencie, kiedy mieliśmy już i tak 2 Self-Awakenerów i teraz jeszcze Vegeta pobiera 2 karty z życia, no mógłby być dosyć ciężką kartą w ogóle do zastosowania. No i jeszcze raz, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej. No właśnie, dziękuję za 5000 subskrypcji. To myślę, że całkiem dużo znaczy dla nas wszystkich. Widzimy się, tak myślę, że przy następnym Deck Profile, ale prawdopodobnie najpierw trzeba będzie ponadrabiać trochę tych zmienionych, zaktualizowanych, odświeżonych zasad gry. Także do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia. No to pa!